Omagyanatimirandasya janaganasalakayam chaksusmiritam jena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upakara Maya Dadati Sa Parantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavar Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatan Ritam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vineshwari Vishubhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading Bhagavad Gita as it is. Translation and purport. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chapter 4. Text 21. 21? Mm-hmm. Who's translating? Shivananda. That's the verse, 21? Yes. Będziemy czytać Bhagavad Gita taką, jaką jest, tłumaczenie i znaczenie Śrīmad Atsi Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada i zaczniemy dzisiaj od 21 wersetu 4 rozdziału. Nirashayat chitatma tvaktva sarva parigraha sariram kevalam karma kurvan napnoti kilvasam. Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. Tłumaczenie. Człowiek taki, posiadając pełne zrozumienie, działa doskonale kontrolując umysł i inteligencję, uwalnia się od poczucia własności w stosunku do swojego majątku i pracuje jedynie po to, aby zaspokoić proste potrzeby życia. W ten sposób działając, nie naraża się na reakcję grzechu. Purport: a Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always dovetailed with the supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action and to transit the loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship, even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material objects. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material sins. He is freed from all reactions to his actions. Znaczenie. Osoba świadoma Kryszny nie oczekuje żadnych efektów swojej pracy, ani dobrych, ani złych. W pełni kontroluje ona swój umysł i inteligencję. Wie, że jest cząstką Najwyższego, a zatem
rola odgrywana przez nią jako integralną cząstkę całości nie jest jej własnym działaniem, ale spełniana jest przez Najwyższego za jej pośrednictwem. Kiedy ręka porusza się, nie robi ona tego z własnej woli, ale poprzez wysiłek całego ciała. Pragnienia osoby świadomej Kryszny zawsze harmonizują z pragnieniem Najwyższego, jako że nie posiada ona pragnień zadowolania własnych zmysłów. Porusza się ona dokładnie tak, jak część jakiejś maszyny i tak jak ta część wymaga oliwienia i czyszczenia, aby mogła sprawnie spełniać swoją funkcję, podobnie osoba świadoma Kryszny utrzymuje się dzięki swojej pracy tak, aby być zdolną do pełnienia transcendentalnej służby miłości dla Pana. Dlatego jest ona wolna od wszelkich następstw swoich wysiłków. Tak jak zwierzę, nie rości sobie ona pretensji nawet do swojego ciała. Okrutny właściciel zwierzęcia czasami zabija je, a pomimo tego zwierzę to nie protestuje. Nie ma ono żadnej prawdziwej niezależności. Osoba świadoma Kryszny, całkowicie pochłonięta realizacją duchową, ma bardzo mało czasu na fałszywe posiadanie jakiegokolwiek przedmiotu materialnego. Chcąc jedynie utrzymać ciało i duszę razem, nie potrzebuje ona zajmować się żadnymi nieczystymi sprawami po to, aby gromadzić pieniądze. Jest zatem wolna od tego rodzaju materialnych grzechów i nie podlega skutkom swojego działania. This is the mode of the devotee. He'd rather, Bhaktivinoda prays like that. I'd rather be born as a dog in the house of a devotee rather than a Brahma averse to the Lord. Taki jest nastrój bhakty. Szla Bhaktivinoda Thakur mówi, że wolałby się urodzić jako jakiś owad w domu bhakty, niż nawet sam pan Brahma, jeśli miałby być przeciwny panu. So when we get initiated and we get the neck beads, means we're like a dog. This is like our dog collar. Gdy jesteśmy inicjowani, dostajemy koraliki na szyję i to oznacza, że mamy pana. To jest niczym taki nie kaganiec, tylko obroża. Once Prabhupada was saying like that he's a dog for Krishna. Śla Prabhupada kiedyś tak powiedział, że jest psem Kryszny. But I didn't like that, I objected. Ale mi się to nie spodobało i wyraziłem sprzeciw. The Prabhupada didn't hear me, but one devotee said, Trivikrama Swami doesn't like that you calling yourself a dog, Prabhupada. Śla Prabhupada tego nie usłyszał, ale jeden bhakta powiedział, że Trivikramowi Swamiemu nie podoba się, że porównujesz się do psa Śla Prabhupada. The Prabhupada said, no, this is not ordinary dog. Krishna's dog is very exalted. Ale Śla Prabhupada powiedział, nie, to nie jest zwykły pies. Pies Kryszny jest bardzo wzniosły. So, the idea being that we're just an instrument in Krishna's hands. Chodzi o to, że jesteśmy jedynie instrumentami w rękach Kryszny. But because we have independence, we can agree to be controlled by Krishna, or we can agree to be controlled by Maya. Ale naszą znikomą niezależnością możemy sobie wybrać, czy zgadzamy się na to, żeby być kontrolowanymi przez Krysznę, czy zgadzamy się na to, żeby być kontrolowanymi przez Maję. Being controlled by Maya makes us think we're independent. Bycie kontrolowanym przez Maję sprawia, iż myślimy, że jesteśmy niezależni. But really we're not. We're strictly under the law of material nature. Ale tak naprawdę nie jesteśmy. Jesteśmy ściśle pod wpływem praw natury materialnej. So we have to get out of this Maya. Więc musimy wydostać się z tej Mai And agree to become a servant of Krishna. i zgodzić się na zostanie sługą Kryszny. Yadrichcha lava santushto vanvatito vimatsaraha samasidho asidho cha vitvapina nabadyate. He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. Kto zadowala się tym, co przychodzi spontanicznie, kto uwolnił się od dualizmów i od zazdrości, kto pozostaje niewzruszony zarówno w szczęściu, jak i niepowodzeniu,
ten nigdy nie uwikła się, chociaż czyn pełni. Purport: a Krishna conscious person does not make much endeavor to maintain his body. He is satisfied with the gains which are obtained of their own accord. He neither begs nor borrows, but he labors honestly as far as in his power, and is satisfied with whatever is obtained by his own honest labor. He is therefore independent in his livelihood. He does not accept engagement in anyone's service if it might hamper his own service in Krishna consciousness. However, by the service of the Lord, for the service of the Lord, he can participate in any kind of action without being disturbed by the duality of the material world. The duality of the material world is felt in terms of heat and cold, or misery and happiness. A Krishna conscious person is above duality because he does not hesitate to act in any way for the satisfaction of Krishna. Therefore, he is steady both in success and failure. These signs are visible when one is fully in transcendental knowledge. Znaczenie. Osoba świadoma Kryszny nie wkłada dużo wysiłku nawet w utrzymanie swego ciała. Zadowala się tym, co przychodzi samo. Nigdy nie pożycza ona ani nie żebrze, ale pracuje sumiennie, tak jak ją na to stać, i zadowala się tym, co osiąga poprzez swoją uczciwą pracę. Jest ona zatem niezależna w utrzymaniu siebie. Nie pozwala na to, aby czyjakolwiek służba przeszkadzała w jej służbie w świadomości Kryszny. Jednakże, aby służyć Krysznie, może ona uczestniczyć w każdego rodzaju pracy, pozostając niewzruszoną wobec dualizmów tego świata materialnego. Takie dualizmy odczuwane są na przykład podczas upałów i chłodu, czy w szczęściu i nieszczęściu. Osoba świadoma Kryszny jest ponad tymi dualizmami, gdyż dla zadowolenia Kryszny nie waha się działać w jakikolwiek sposób. Dlatego pozostaje ona niewzruszona zarówno wobec szczęścia, jak i nieszczęścia. Symptomy takie charakterystyczne są dla osób posiadających doskonałą wiedzę transcendentalną. This important quality being mentioned here, vimatsaraha. Vimatsaraha means free from envy. Tutaj wspomniana jest ważna cecha vimatsara. Vimatsara oznacza wolność od zazdrości. Otherwise, the material world is so full of envy. Ten świat materialny pełen jest zazdrości. But the devotee can gradually become free from envy because the envy starts with envy of Krishna. Jednakże bhakta może stopniowo uwolnić się od zazdrości, dlatego że zazdrość zaczyna się od bycia zazdrosnym o Krishnę. But the closer we get to Krishna, then we see that he's my best friend, so why should I envy him? Jednak im bardziej zbliżymy się do Kryszny, będziemy widzieć, że Kryszna jest naszym najlepszym przyjacielem. Dlaczego zatem miałbym mu zazdrościć? So if we're able to give up our envy of Krishna, then we can give up envy of everyone. Gdy będziemy w stanie porzucić zazdrość o Krysznę, będziemy wolni od zazdrości wobec wszystkich. So by chanting Hare Krishna, we're glorifying Krishna, then the envy will disappear. Intonując Hare Krishna, gloryfikujemy Krysznę i to spowoduje, że ta zazdrość odejdzie. Therefore we have to learn how to chant properly. Dlatego musimy nauczyć się intonować właściwie. We have to listen very carefully to the holy name. Musimy bardzo uważnie słuchać świętego imienia. And we should, best time is in the morning, we should rise up and chant the holy name before we have to do other duties. I najlepszym czasem jest wczesny poranek, także powinniśmy wcześnie wstawać, żeby zdążyć intonować przed innymi obowiązkami. We should learn this practice from childhood. I powinniśmy nauczyć się tej praktyki już od dzieciństwa. Our father should teach us. Nasz ojciec powinien nas tego nauczyć. Is your father teaching you, Nrsimhadev? Czy twój ojciec uczy cię tego Nrsimhadeva? No, trochę, tak. Tak. Yes, just a little bit, yes. You're very fortunate you have such a good devotee father. Jesteś bardzo szczęśliwy, że masz takiego dobrego ojca Bhaktę. Okay, where are we? 23? 23, yes. Gata sangasya muktasya jnana vastita chetasaha yagyaya charata karma
samagram praviliyate. The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. Tekst 23. Praca człowieka uniezależnionego od trzech sił materialnej natury i posiadającego kompletną wiedzę transcendentalną całkowicie wtapia się w transcendencję. So this merging means that we become one in purpose with the Lord. To wtopienie się oznacza, że zjednaczamy się z Panem w celu. Not that we lose our individuality like the bubble on the ocean becomes one with the ocean. Nie tak, że tracimy swoją indywidualność, tak jak fala oceanu jednoczy się z oceanem. Purport: becoming fully Krishna conscious, one is freed from all dualities and thus is freed from the contamination of material modes. He can become liberated because he knows his constitutional position in relationship with Krishna, and thus his mind cannot be drawn from Krishna consciousness. Consequently, whatever he does for Krishna, who is the primeval Vishnu. Therefore, all his works are technically sacrifices, because sacrifice aims at satisfying the Supreme Person, Krishna or Vishnu. The resultant reactions to all such work certainly merge into transcendence, and one does not suffer material effects. Znaczenie. Kto osiągnął pełną świadomość Kryszny, ten uwolnił się od wszelkich dualizmów, a tym samym od zanieczyszczenia siłami natury materialnej. Może zostać wyzwolony, ponieważ zna swoją konstytucjonalną pozycję w związku z Kryszną. Wskutek tego umysł jego nie może zostać odciągnięty od świadomości Kryszny. Wszystko, co robi, poświęca Krysznie, który jest pierwotnym Wisznu. Wszystkie jego prace są praktycznie ofiarami, jako że ofiara polega na zadowoleniu najwyższej osoby, Wisznu, Kryszny. Wynikające z tej pracy następstwa na pewno wtapiają się w transcendencję. Jej wykonawca nie cierpi żadnych materialnych skutków. So at this stage then we transcend our karma. Na tym etapie przekraczamy naszą karmę. Karma may come from the past, but we're not creating any new karma. Karma może przychodzić z przeszłości, ale nie stwarzamy żadnej nowej karmy. We can go on tolerating and work in this spirit, then we become eligible to enter into the spiritual world. I jeśli będziemy w stanie tolerować wszystko i działać w takim duchu, to będziemy kwalifikowani, żeby powrócić do świata duchowego. And we may attain that qualification even while we're in this material body. I tą kwalifikację możemy zdobyć nawet będąc w tym materialnym ciele. Just like Srila Prabhupada. He was in the material body, but he wasn't affected by it. Tak jak Srila Prabhupada, chociaż on był w tym materialnym ciele, to jednak nie był przez nie dotykany. His body really became spiritualized because it was used fully in Krishna's service. A tak naprawdę to jego ciało się uduchowiło, gdyż było w pełni użyte w służbie dla Kryszny. Just like we give the example of an iron rod, it's very cold and hard, but if you keep it in the fire, it becomes just like fire. Tak jak podajemy przykład pręta żelaznego, chociaż on może być bardzo zimny i twardy, to jeśli wystarczająco długo będzie przebywał w ogniu, to stanie się sam niczym ogień. If we keep ourselves always engaged in the service of the Lord, then we become Krishnaized. Więc jeśli zawsze będziemy zaangażowani w służbę oddania dla Pana, to sami będziemy skrysznaizowani. Now we become Krishna, but we become in harmony with the will of Krishna. Nie tak, że zostaniemy Kryszną, ale będziemy w harmonii z wolą Kryszny. Any comments? Czy są jakieś komentarze? Pytania? Text 24. Brahmarpanam brahmahavir brahmanagno brahmanahutam brahmaiva tena gantavyam brahmakarma samadhina. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. Tekst 24. Kto całkowicie pogrążony jest w świadomości Kryszny,
ten z pewnością osiągnie królestwo duchowe, albowiem poświęca się on całkowicie czynnościom duchowym, w których rezultat procesu konsumpcji jest absolutny, a to, co zostało ofiarowane, jest tej samej natury duchowej. Purport: how activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. There are various activities in Krishna consciousness, and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described. A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere in Krishna is Krishna consciousness. For example, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to overindulgence in milk products is cured by another milk product, namely yogurt. The materially absorbed conditioned soul can be cured by Krishna consciousness as set forth here in the Gita. This process is generally known as yajna, or activities simply meant for the satisfaction of Vishnu or Krishna. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. The word Brahman means spiritual. The Lord is spiritual, and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyoti. His spiritual effulgence, either everything that exists is situated in that Brahma Jyoti. But when the Jyoti is covered by illusion, Maya, or sense gratification, it is called material. This material veil can be removed at once by Krishna consciousness. Thus the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor, and the result are all combined together, Brahman, or the absolute truth. The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter, dovetailed for the cause of the absolute truth, regains its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of converting the illusory consciousness into Brahman, or the Supreme. When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi, or trance. Anything done in such transcendental consciousness is called yajna, or sacrifice for the absolute. In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer, or leader of the performance, and the result or ultimate gain, everything becomes one in the absolute, the Supreme Brahman. That is the method of Krishna consciousness. Znaczenie. Opisano tutaj, w jaki sposób czyny spełniane w świadomości Kryszny mogą ostatecznie doprowadzić do celu duchowego. Są różnego rodzaju czynności w świadomości Kryszny i wszystkie z nich opisane zostaną w wersetach następnych. Na razie przedstawiono tutaj zasady świadomości Kryszny. Uwarunkowana dusza, uwikłana w nieczystości materialne, działa w atmosferze materialnej. Musi ona jednak uwolnić się od takich warunków. Procesem, który jej w tym pomoże, jest świadomość Kryszny. Na przykład pacjent, który cierpi na rozstrój przewodu pokarmowego z powodu spożywania w nadmiarze produktów mlecznych, leczony jest innym produktem mlecznym, mianowicie jogurtem. Zaabsorbowana materią uwarunkowana dusza może zostać wyleczona przez świadomość Kryszny. Takie jest stwierdzenie Gity. Proces ten jest powszechnie znany jako yajna, czyny, ofiary, przeznaczone jedynie dla zadowolenia Wisznu, czyli Kryszny. Im bardziej czynności tego świata materialnego spełniane są w świadomości Kryszny, czyli jedynie dla Wisznu, tym bardziej uduchawia się atmosfera tego świata poprzez całkowite pogrążenie się w świadomości Kryszny. Słowo Brahman znaczy duchowy. Pan posiada ciało duchowe, a promienie jego transcendentalnego ciała, jego duchowy blask, nazywany jest Brahma Jyoti. W tym Brahma Jyoti usytuowane jest wszystko, co istnieje. Kiedy jednak Jyoti zostaje przykryte iluzją, mają, czyli przyjemnościami zmysłowymi, nazywane jest wtedy materią. Ta materialna zasłona może zostać natychmiast usunięta przez świadomość Kryszny. W ten sposób ofiara dla świadomości Kryszny, czynnik akceptujący taką ofiarę lub daninę, proces jej spożycia
ofiarowujący i rezultat, wszystko to razem staje się Brahmanem, czyli prawdą absolutną. Prawda absolutna przykryta przez Maję nazywana jest materią. Materia zaangażowana w służbę dla prawdy absolutnej odzyskuje swe cechy duchowe. Świadomość Kryszny jest procesem przemiany świadomości iluzorycznej w świadomość Brahmana, czyli Najwyższego. Kiedy umysł całkowicie pogrąża się w świadomości Kryszny, mówi się, że jest on w samadhi, czyli w transie. Wszystko, co robione jest z taką transcendentalną świadomością, nazywane jest jagią, czyli ofiarą dla absolutu. W takim stanie świadomości duchowej ofiarowujący, ofiara, spożycie, wykonywujący lub przewodzący pełnieniu ofiary i rezultat, czyli zysk końcowy, wszystko to staje się jednym w absolucie, najwyższym Brahmanie. Taka jest metoda świadomości Kryszny. We can see Srila Prabhupada sitting in his room writing this and getting the realization that his writing is Krishna, what he's writing about is Krishna, everything is Krishna because he's using everything in the service of Krishna. Tak, widziałem, jak Śrila Prabhupada siedział w swoim pokoju pisząc i przyszła do niego ta realizacja, że to wszystko jest Kryszną, dlatego że jest on w pełni zaabsorbowany świadomością Kryszny. Everything becomes spiritualized by working for the pleasure of the Lord. Wszystko staje się uduchowione dzięki pracy dla przyjemności Pana. So Prabhupada knows what the work he was doing was pleasing to the Lord, therefore he was in samadhi. Śrila Prabhupada wiedział, że ta praca, którą wykonuje, i daje satysfakcję Panu, dlatego był on pogrążony w samadhi. Otherwise, how can an ordinary person get up in the middle of the night and write books like this? W przeciwnym razie, jak jakakolwiek zwykła osoba byłaby w stanie wstawać w środku nocy i pisać takie rzeczy? And like to hear his own books being read back to him. I on lubiał, jak jego książki były mu czytane. Generally, an author writes a book, then he doesn't want to read it because he already exhausted the idea. Na ogół, gdy jakiś autor napisał książkę, to już nie chce jej słuchać, dlatego że już wyczerpał ten temat. But Prabhupada liked to hear his own books being read. Ale Śrila Prabhupada lubiał słuchać, jak czytano jego książki. That he would often give class like that, and then he would say, read the purport. I on często, oddając wykład, mówił, przeczytaj znaczenie. So that's the difference between work for Krishna and work for material advantage. Taka jest różnica między pracą dla Kryszny, a pracą dla korzyści materialnej. So step by step, we can also do everything for Krishna. I krok po kroku my również możemy wszystko robić dla Kryszny. It may seem impossible, but just we do one thing sincerely for Krishna, then Krishna will reciprocate and we'll feel inspired to do more for Krishna. To może wydawać się niemożliwe, ale gdy zrobimy jedną rzecz dla Kryszny, to będziemy zainspirowani i będziemy gotowi robić więcej dla Kryszny. 25. Daivam eva pare yagyam yogina parupashite brahmogna apare yagyam yagye naiva ujuvati. Translation. Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of the supreme Brahman. Tekst 25. Niektórzy z joginów wielbią półbogów, urządzając dla nich różnego rodzaju ofiary, podczas gdy inni składają ofiary w ogniu najwyższego Brahmana. Report. As described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi or first-class mystic. But there are others also who perform similar sacrifices in the worship of demigods, and still others who sacrifice to the Supreme Brahman or the impersonal feature of the Supreme Lord. So there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. Such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demark various
varieties of sacrifice. Factually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord Vishnu, who is known as Yajna. All the different varieties of sacrifice can be placed within two primary divisions, namely sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge. Those who are in Krishna consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of the Supreme Lord, while others who want some temporary material happiness sacrifice their material possessions to satisfy the demigods, such as Indra, the sun god, etc. And others who are impersonalists sacrifice their identity by merging into the existence of the impersonal Brahman. The demigods are powerful living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and subdivision and supervision of the material functions like heating, water, and lighting of the universe. Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices according to the Vedic rituals. They are called Bhava Ishvaravadi, or believers in many gods. But others who worship the impersonal feature of the Absolute Truth and regard the forms of the demigods as temporary, sacrifice their individual self in the supreme fire, and thus end their individual existence by merging into the existence of the Supreme. Such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the Supreme. In other words, the fruitive workers sacrifice their material possessions for material enjoyment, whereas the impersonalist sacrifices his material designations with a view to merging into the existence of the Supreme. For the impersonalist, the fire altar of sacrifice is the Supreme Brahman, and the offering is the self-being consumed by the fire of Brahman. The Krishna-conscious person, like Arjuna, however, sacrifices everything for the satisfaction of Krishna, and thus all his material possessions, as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus, he is a first-class yogi, but he does not lose his individual existence. Znaczenie. Jak opisano powyżej, osoba wypełniająca obowiązki w świadomości Kryszny nazywana jest również doskonałym joginem albo mistykiem pierwszej klasy. Ale są również inni, którzy spełniają podobne ofiary dla wielbionych przez siebie półbogów i jeszcze inni, którzy takie ofiary spełniają dla najwyższego Brahmana, czyli dla bezosobowego aspektu najwyższego Pana. Są więc ofiary różnego rodzaju. Takie różne ofiary spełniane przez różnego rodzaju ludzi stwarzają tylko złudzenie odmienności. W rzeczywistości ofiara znaczy zadowolenie najwyższego Pana, Wisznu, który znany jest również jako Jagya. Wszystkie te różne odmiany ofiar można podzielić na dwie podstawowe grupy. Poświęcanie jakichś ziemskich bogactw i ofiary w dążeniu do wiedzy transcendentalnej. Osoby świadome Kryszny poświęcają wszelkie materialne posiadłości dla zadowolenia najwyższego Pana, podczas gdy inni, którzy pragną jakiegoś przemijającego szczęścia materialnego, poświęcają posiadane przez siebie dobra materialne dla zadowolenia takich półbogów jak Indra, Bóg Słońca itd. Jeszcze inni, mianowicie impersonaliści, poświęcają swoje tożsamości poprzez połączenie się z bezosobowym Brahmanem. Półbogowie są potężnymi i żywymi istotami wyznaczonymi przez najwyższego Pana do utrzymania tego świata oraz kierowania wszystkimi funkcjami materialnymi, jak ogrzewanie, oświetlenie wszechświata i dostarczanie wody. Osoby zainteresowane korzyściami materialnymi oddają cześć półbogom przez spełnianie różnego rodzaju ofiar polecanych w Wedach. Nazywani są oni Ishvaravadi, czyli wierzącymi w wielu półbogów. Natomiast inni, którzy wielbią bezosobową cechę prawdy absolutnej i uważają postacie półbogów za przemijające, poświęcają swoje indywidualne ja w najwyższym ogniu i w ten sposób, przez połączenie się z egzystencją najwyższego, kończą swoją indywidualną egzystencję. Tacy impersonaliści spędzają swój czas na filozoficznych spekulacjach, chcąc w ten sposób zrozumieć transcendentalną naturę najwyższego. Innymi słowy, pracujący dla zysków poświęcają swoje materialne bogactwa dla uciech zmysłowych, podczas gdy impersonaliści poświęcają swoje desygnaty materialne
w nadziei połączenia się z egzystencją Najwyższego. Dla impersonalistów ogniem ołtarza ofiarnego jest Najwyższy Brahman, a ofiarą jest jaźń konsumowana przez ogień Brahmana. Osoba świadoma Kryszny, tak jak Arjuna, poświęca jednakże wszystko dla zadowolenia Kryszny, zarówno swoje materialne bogactwa, jak i własne ja. Jest ona zatem joginem pierwszej klasy, nie tracąc przy tym swojej indywidualnej egzystencji. So here from this we can see that the pure devotee is the highest platform attainable by the conditioned soul. Możemy z tego zrozumieć, że bycie wielbicielem jest najwyższą platformą osiąganą, jaką może osiągnąć indywidualna dusza. We want to follow in Srila Prabhupada's footsteps and also become pure devotees like he was. I my chcemy podążać ślady Śla Prabhupada, by również zostać czystym baktą, takim jakim był on. And he's encouraging us, yes, you can also become pure devotee. I on zachęca nas, tak, ty także możesz zostać czystym baktą, But we have to follow the process properly. ale musimy właściwie podążać za procesem. But we have a tendency to cheat, so we think we can somehow, by some magic or some special, mercy, we can get there without having to go through the process. Ponieważ jednak mamy tendencję do oszukiwania, to tak sobie myślimy, że przez jakąś magię czy jakimś innym sposobem możemy dostać się tam, nie podążając tym procesem. But Prabhupada never encouraged us to have this mentality. Ale Śla Prabhupada nigdy nie zachęcał nas do takiej mentalności. Just like I've been exchanging with the Rikviks, they think that Prabhupada is personally coming and giving them, Diksha initiation, and the name is coming from him, and everything is coming from him. Tak jak ja czasem rozmawiam z różnymi Litwikami i oni twierdzą, że Śla Prabhupada osobiście daje im inicjację, że to imię pochodzi od niego i bezpośrednio od niego dostają instrukcje. But for Prabhupada to do that, it would be like a miracle, some magic that he could. We don't say he couldn't do it, but that he wouldn't want to do it. Gdyby Śla Prabhupada robił, to by było to pewnego rodzaju magią. Nie mówimy, że on nie mógłby tego zrobić, ale on by po prostu nie chce tego robić. He didn't like to show magic. On nigdy nie chciał pokazywać magii. Because then we'll think, oh, I don't have to get up early, I don't have to chant Hare Krishna, I'll just get the mercy of Srila Prabhupada, and then magically I'll become a pure devotee. Dlatego, że wówczas myślelibyśmy sobie, że nie musimy wcześniej rano wstawać, nie musimy intonować Hare Krishna, po prostu dzięki magii Śla Prabhupada będziemy mogli zostać czystymi baktami. There's some talk about that with Ramakrishna and his disciple Vivekananda, that Ramakrishna just touched his disciple, and he became fully self-realized. Tak się mówi w tej misji Ramakrishny i Vivekanandy, że nie musimy nic robić. Guru po prostu dotyka nas i poprzez ten magiczny dotyk w jakiś sposób stajemy się zrealizowani. But Prabhupada didn't approve of that kind of magic. Ale Śla Prabhupada nie zaaprobował tego rodzaju magii. He said we can become pure devotees, but we have to have, first of all, knowledge. Powiedział, że my również musimy zostać czystymi baktami, ale po pierwsze musimy posiadać wiedzę. And knowledge culminates in devotional service. A wiedza kulminuje w służbie oddania. If we're fully learned, then we understand this is our natural position, to always be serving Krishna. Jeśli jesteśmy w pełni uczeni, to wiemy, że to jest naszą naturalną pozycją, żeby zawsze służyć Krysznie. Any comments, questions? Jakieś pytania, komentarze? It's an important point. To jest bardzo ważny punkt. We tend to cheat ourselves by thinking we're special and we don't have to do everything carefully from the beginning. Mamy skłonności do oszukiwania, że myślimy o sobie, że jesteśmy kimś szczególnym i że nie musimy wszystkiego tak troskliwie wykonywać od samego początku. We saw that in some of our God brothers.
Widzieliśmy to również na przykładzie niektórych naszych braci duchowych. One of them said from the Vyasa-san, I didn't ask to become guru. Prabhupada made me guru. Everybody knows guru is perfect, therefore I'm perfect. Jeden z nich otwarcie to powiedział z Vyasasanu, że Śrīla Prabhupāda uczynił mnie guru. Wszyscy wiedzą, że guru jest doskonały, więc ja nic nie muszę robić. Z samej tej definicji bycia guru jestem doskonały. This is similar to, Ramakrishna touching Vivekananda, and then he became fully realized. To jest podobne do tego, jak Ramakrishna dotknął Vivekanandę i od tego momentu on stał się w pełni zrealizowany. It's not the process. We have to each one of us individually become qualified to become pure devotees. Ale nie na tym polega proces. Każdy z nas musi robić indywidualne wysiłki, żeby osiągnąć doskonałość. Prabhupada criticized the Gaudiya Math also for trying to appoint an acharya. Śrīla Prabhupāda również krytykował Gaudiya Math za to, że oni próbowali wyznaczyć acharya. Acharya means a perfect leader. Acharya oznacza doskonałego przywódcę. Prabhupada, I heard Prabhupada say, you cannot create a pure devotee. Ja to osobiście słyszałem, jak Śrīla Prabhupāda mówił, że nie można stworzyć czystego bhakty By some vote or something. Poprzez głosowanie czy nic takiego. The pure devotee when he becomes a pure devotee, then automatically he has all the qualities of the devotee. Gdy ktoś stanie się czystym bhaktą, to automatycznie ma wszystkie cechy bhakti. So we should work to try to simply to try to make Srila Prabhupada happy, then everything else will follow. Więc powinniśmy po prostu pracować jedynie w celu uszczęśliwienia Śrīla Prabhupāda i wszystko za tym samo pójdzie. It's like Ambarish Maharaj. He was a great devotee, but he didn't think he was a pure devotee. And he was surprised that Durvasa Muni came and fell at his feet and asked him for forgiveness. Tak jak Ambarish Maharaj, on był wielkim czystym bhaktą, ale nie myślał o sobie tak, że był bardzo zdziwiony, gdy Durvasa Muni do niego przyszedł i padł do jego lotosowych stóp. And he thought, I didn't know I was so powerful, but look at this most powerful man is falling at my feet. On pomyślał, że ja nigdy nie myślałem o sobie jako o kimś potężnym, ale spójrzcie tutaj, ta najbardziej potężna osoba pada do moich stóp. So that's how Prabhupada also, he said, I don't know how this wonderful thing has happened to me. When I look inside, I don't see any wonderful quality. Także tak samo powiedział Śrīla Prabhupāda, że nie wiem, jak mi się coś takiego wspaniałego przydarzyło. Gdy ja patrzę do wewnątrz, to nie widzę żadnych dobrych cech. Wonderful thing was that Prabhupada became recognized a pure devotee, and wherever he went, people worshipped him. They gave him money. They gave their lives to him. They sacrificed everything for his pleasure. It's a wonderful thing happened to Prabhupada. Ale faktem jest, że Śrīla Prabhupāda dzięki tym swoim pozycji, on automatycznie przyciągał, że ludzie podporządkowali się jemu, dawali mu pieniądze i wszystkie te wspaniałe rzeczy przydarzały się Śrīla Prabhupādzie. So this is the process, a descending process. Więc na tym polega ten proces. Jest to proces wstępujący. When Prabhupada was, because of his pure devotion, he got the full mercy of his spiritual master in Krishna. I dzięki swojemu czystemu oddaniu Śrīla Prabhupāda dostał łaskę swojego mistrza duchowego i Kryszny. Then he could write that wonderful poem that I'm simply a puppet and you are the puppet master. Please make me dance, make me dance, make me dance. I mógł napisać ten wspaniały poemat, w którym mówi, że ja jestem jedynie kukiełką, a ty jesteś mistrzem marionetek, także spraw bym tańczył, Text 26. Shrotva dinadriyani anye samyam magnasu juvati sabdadin vishayan anya indriyagnasu juvati. Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice
the objects of the senses in the fire of the senses. Tekst 26. Niektórzy z nich, niezachwiani brahmacharini, poświęcają proces słuchania i zmysły w ogniu kontrolowanego im umysłu, podczas gdy inni, grihastowie żyjący zgodnie z zasadami, poświęcają w ogniu zmysłów przedmioty zmysłów. Purport: the members of the four division of human life, namely brahmacharis, the grihastas, vanaprastha, and sannyasis, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals, the four orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. The brahmachari or student, under the care of the bona fide spiritual master, control the mind by abstaining from sense gratification. A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Harinama Anukirtanam, the chanting and hearing of the glories of the Lord. Okay, you can translate. Znaczenie. Członkowie 4 etapów życia ludzkiego, mianowicie brahmacharin, grihasta, vanaprastha i sannyasi, wszyscy powinni zostać doskonałymi joginami, czyli transcendentalistami. Ponieważ celem życia ludzkiego nie jest zwierzęce zadowolenie zmysłów, 4 porządki życia ludzkiego zostały zorganizowane w taki sposób, aby umożliwić ludziom osiągnięcie doskonałości w życiu duchowym. Brahmacharin, czyli uczeń znajdujący się pod opieką bona fide mistrza duchowego, kontroluje umysł przez powstrzymywanie się od zadowolenia zmysłów. Brahmacharin słucha tylko słów dotyczących świadomości Kryszny. Słuchanie jest podstawą rozumienia i dlatego czysty brahmacharin całkowicie angażuje się w Harinama Kirtanam, śpiewanie i słuchanie o chwałach Pana. He restrains himself from the vibrations of material sound, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna, Hare Krishna. Similarly, the householders who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint. Sex life, intoxication, and meat eating are general tendencies of a human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. Marriage on the principle of religion life is therefore current in all civilized human societies, because that is the way for restricted sex life. This restricted, unattacked sex life is also a kind of yajna, because the restricted householder sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. Powstrzymuje się od słuchania wibracji materialnych, a słuch swój angażuje w słuchanie transcendentalnych wibracji mantry Hare Krishna. Osoby żyjące w małżeństwie, które mają pewną swobodę, jeśli chodzi o zadowalanie zmysłów, robią to z dużym umiarem. Życie seksualne, jedzenie mięsa i przyjmowanie środków odurzających i pobudzających są to powszechne tendencje w społeczeństwie ludzkim, ale grihasta, osoba w związku małżeńskim, żyjący według zasad, nie nadużywa życia seksualnego ani nie folguje sobie w inny sposób w zadowalaniu zmysłów. Małżeństwa zawierane na zasadach religijnych są powszechne we wszystkich cywilizowanych społeczeństwach ludzkich, gdyż jest to sposób na ograniczenie życia seksualnego. Taka wstrzemięźliwość i nieprzywiązywanie się do życia seksualnego jest również rodzajem jagi, jako że wstrzemięźliwy grihasta poświęca swoją ogólną skłonność zadowolenia zmysłów dla najwyższego transcendentalnego życia. Sarvandriya karmani prana kardani chapare atma samyama yoga gno juvati jnana dipate. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the function of all the senses and of the life breath as oblations unto the fire of the controlled mind. Tekst 27. Ci, którzy zainteresowani są osiągnięciem samorealizacji poprzez kontrolę umysłu i zmysłów, składają czynności wszystkich zmysłów, jak również powietrze życia, jako ofiarę w ogniu kontrolowanego umysłu.
Report the yoga system conceived by Patanjali is referred to herein. In the Yoga Sutra of Patanjali, the soul is called Pratyag Atma and Parag Atma. As long as the soul is attached to sense enjoyment, it is called Parag Atma. But soon as the same soul becomes detached from sense enjoyment, it is called Pratyag Atma. The soul is subject to the functions of the 10 kinds of airs at work within the body, and this is perceived through the breathing system. The Patanjali system of yoga instructs one how to control the functions of the body's airs in the technical manner so that ultimately all the functions of the air within the body become favorable for purifying the soul of material attachment. According to this yoga system, Pratyag Atma is the ultimate goal. The Pratyag Atma is withdrawn from activities in matter. The senses interact with the sense objects like the ear for hearing, eyes for seeing, nose for smelling, tongue for tasting, and hand for touching. And all of them are thus engaged in activities outside the self. They are called the functions of the prana vayu. The apana vayu goes downward. Vyana vayu acts to shrink and expand. Samana vayu adjusts equilibrium. Udana vayu goes upward. And when one is enlightened, one engages in all of these in searching for self-realization. Znaczenie. Jest tutaj mowa o systemie jogi przedstawionym przez Patanjalego. W Yoga Sutrze Patanjalego dusza nazywana jest Pratyag Atmą i Parag Atmą. Dopóki dusza przywiązana jest do zadowolenia zmysłów, nazywana jest Parag Atmą, ale skoro tylko uwalnia się od tego przywiązania, jest nazywana Pratyag Atmą. Dusza podlega działaniom 10 rodzajów powietrza znajdującego się wewnątrz ciała, a uświadomić to sobie można poprzez system oddychania. System jogi Patanjalego naucza, w jaki sposób kontrolować funkcjonowanie powietrza wewnątrz ciała, tak aby ostatecznie wszystkie funkcje tego powietrza wykorzystać do oczyszczenia duszy z przywiązań materialnych. Według tego systemu jogi ostatecznym celem jest Pratyag Atma, która nie ma nic wspólnego z czynnościami materialnymi. Zmysły współdziałają z przedmiotami zmysłów i wszystkie angażują się w czynności poza duszą. Uszy słuchają, oczy patrzą, nos wącha, język smakuje, a ręka dotyka. Czynności te nazywane są funkcjami pranavaju. Apanavaju kieruje się w dół, vyanavaju działa w sposób kurczący i rozszerzający, samanavaju utrzymuje równowagę, udanavaju kieruje się w górę. Ten, kto jest oświecony, angażuje je wszystkie w rozwój realizacji duchowej. So we can see that this kind of yoga system is very difficult to understand even, or to speak of practicing. Therefore, it's not recommended in this age of Kali. Widzimy, że ten system jogi jest bardzo trudny nawet do zrozumienia, a co dopiero mówić do wykonywania, dlatego nie jest on zalecany dla tego wieku. Arjuna never accepted this yoga system either. Arjuna również nigdy nie przyjął tego systemu jogi, But he became perfect by simply acting on the order of Krishna. ale stał się doskonały, jedynie działając zgodnie z poleceniem Kryszny. So this is a very simple process, but it's difficult only because our habit is there for sense gratification. Jest to bardzo prosty sposób, ale wydaje się on nam trudny jedynie z powodu naszego przyzwyczajenia się do zadowalania zmysłów. So we have to gradually, by getting a higher taste, give up this desire for sense gratification. Więc stopniowo, poprzez osiągnięcie wyższego smaku, musimy uwolnić się od tego pragnienia zadowalania zmysłów. Chanting the holy name will give us that taste, that higher taste. Intonowanie świętego imienia da nam ten wyższy smak. We have to chant properly, Musimy intonować właściwie, without any offense. bez żadnych obraz. The first offense is the blasphemy of devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. Pierwszą obrazą jest znieważanie baktów, którzy poświęcili swoje życie dla propagowania świętych imion Pana. Second offense, to consider the names of demigods like Lord Brahma or Lord Shiva to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu.
Drugą obrazą jest uważanie półbogów, takie jak Pan Brahma lub Pan Shiva, za równe lub niezależne od imienia Pana Wisznu. Third offense is to disobey the order of the spiritual master. Trzecią obrazą jest nieprzestrzeganie poleceń mistrza duchowego. Fourth offense is to blaspheme the Vedic literature, literature in pursuance of the Vedic version. Czwartą obrazą jest znieważanie literatury wedyjskiej bądź literatury zgodnej z wersją wedyjską. Fifth offense, they consider the glories of chanting Hare Krishna as imagination or Piątą obrazą jest exaggeration. uważanie chwał i intonowania świętych imion za wyobrażenie bądź przesadę. Sixth offense, they consider the chanting as a ritualistic. No, that's the eighth offense. What's sixth offense? Fifth offense. I just had it in my head, but I lost it. Mam to w głowie, ale mi uciekło, że co jest tą szóstą obrazą? Uważanie chwał i intonowania. Uważanie. Okay, I'll come back to it. Seventh offense is to commit sinful activity on the strength of chanting. Wrócę do szóstej, a siódmą jest popełnianie grzesznych czynności na mocy świętego imienia. Seventh offense is to commit sinful activities on, so we said that. And eighth offense, to consider chanting as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruit of activity or karma kanda. Ósmą obrazą jest uważanie intonowania Hare Krishna za jedną z rytualistycznych czynności polecanych w Vedach jako czynności dla rezultatu. The ninth offense is to instruct the glories of the holy name to the faithless. Dziewiątą obrazą jest instruowanie niewierzących o chwała świętego imienia. And tenth offense is to commit sinful activity on the strength of chanting. A dziesiątą obrazą jest popełnianie grzesznych czynności na mocy świętego imienia. So we have to be careful when we're chanting. Also to be attentive is also an offense. I także nieuwaga jest obrazą wobec intonowania. So Prabhupada told us how to chant. We should first of all hear. Szla Prabhupada nauczył nas, jak intonować. Po pierwsze powinniśmy słuchać. In this system also, we're reading the brahmacharis have to hear only spiritual vibrations. I tutaj w tym systemie to czytaliśmy, że brahmacharin powinien jedynie słuchać duchowych wibracji. We should regularly hear the subject from the right source, and then we become purified. Powinniśmy regularnie słuchać o tych tematach z właściwego źródła i wówczas będziemy stopniowo oczyszczeni. Because Krishna is the pavitram, he is the most pure. Dlatego, że Krishna jest pawitram, jest on najczystszy. So by hearing about Krishna, by remembering Krishna, whatever we do in connection to Krishna will purify us. Więc słuchanie o Krishnie, pamiętanie o Krishnie, wszystko co robimy w związku z Krishną nas oczyści. Otherwise this material world is simply full of contamination. Bo poza tym ten cały materialny świat jest jedynie pełen zanieczyszczenia. So we have to be careful not to be influenced by material contamination. Więc musimy uważać, by nie dać się zanieczyszczyć poprzez materialne zanieczyszczenie. Therefore, association is very important. Dlatego towarzystwo jest bardzo ważne. Don't associate with people who are going to contaminate you. Nie obcujcie z ludźmi, którzy zanieczyszczą was. Association means, of course, to interact in a friendly way. Towarzystwo oczywiście oznacza tak wzajemne oddziaływanie w przyjazny sposób. It doesn't mean we can't go to the store and buy something. To nie oznacza, że nie możemy pójść do sklepu, by coś kupić. But we shouldn't, you can say, become intimate with non-devotees. Ale nie powinniśmy zawierać takich bliskich kontaktów z niewielbicielami. Otherwise, we'll take on their qualities. W przeciwnym razie przejmiemy ich cechy. Questions, comments? Jakieś pytania bądź komentarze? I'm waiting for some questions. Czekam na pytania.
Please accept my humble obeisances. Proszę przyjmij moje pokorne pokłony. Ja mam pytanie odnośnie tych wcześniejszych wersetów. My question is regarding the earlier verses. W zasadzie to były to opisy osoby wyzwolonej, która wszystko robi dla Pana Kryszny. Z The miłości, description of a liberated person who does everything for Lord Krishna in love. z miłości, czy tam z powodu właśnie zaawansowania. I ta osoba jest wyzwolona, ale czasami Due to możemy się love or czuć, advancement, and such a person is liberated. i czasami jesteśmy trochę tak, może nie zniechęceni, że to nie jest nasz poziom, tak? Że ciągle czytamy o kimś doskonałym, a my jesteśmy trochę tak niżej. But sometimes we feel that it's still not our level. We always read about very advanced things, but we feel that we are below that level. To są wspaniałe opisy. Chcemy być takimi, ale Those are wonderful descriptions, and we would like to be like this, to jest tak daleko. but it is so remote. That's just my thoughts. Yeah, but that was the point I made about Ambarish Maharaj. He didn't think Tak, he to was jest- so qualified. To jest dokładnie to, co miałem na myśli, mówiąc o Ambarishu Maharadżu. On też nie myślał, że jest kwalifikowany. So it's better to have that mood, yes, be a little humble and think, I would like to be a pure devotee like that, but now I'm not so qualified. Więc lepiej myśleć o sobie, że tak, nie jesteśmy tacy kwalifikowani, że chcielibyśmy mieć takie cechy, ale w tej chwili jeszcze nam trochę brakuje. Then we stay in a position to glorify others. Wówczas pozostaniemy na pozycji, na której będziemy chwalić innych. If we start thinking we're pure devotee, then we'll expect everybody to glorify us. A jeśli sami myślimy o sobie, że jesteśmy czystymi baktami, to będziemy oczekiwać, by inni nas gloryfikowali. But Prabhupada was always humble to be ready to glorify the Vaishnavas. Ale Śrila Prabhupada zawsze był pokorny i gotowy gloryfikować innych Wajsznawów. So that's required. We don't want to start becoming proud of our advancement. Także to jest potrzebne. Nie powinniśmy stawać się dumni z powodu naszego postępu. Okay, that's a good point. Anyone else? To dobry punkt. Ktoś jeszcze? So Gaur is coming in a few weeks. You're gonna have temples are gonna be open or what? Góra Purnima będzie za parę tygodni. Czy świątynia będzie otwarta? The Wrocław Temple is open. Mhm. W Krakowie będziemy robić spotkania co 1,5 godziny, wymianę osób. In Kraków we will have a program, but it will be rotation. Every half an hour we will change the audience. Oh my God. W Warszawie tydzień temu był wielki festiwal z okazji pojawienia się Pana Nityanandy. In Warsaw we had a great festival last week for Nityananda Trayodashi. Ale nikt nie nosił maski oprócz mnie i dwóch i trzech osób. But besides me and 2 or 3 other devotees, nobody was having a face mask. Okay, we'll stop here then. Dobrze, skończymy tutaj. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai. Trivikrama. Jai. Jai. Glory to Trivikrama